Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie. Dzisiaj po południu polskie dane makro zaskoczyły. Dlaczego? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Ale na samym wstępie informuję, że wszystkie wykresy, które zostały użyte w celu stworzenia tego wpisu, pochodzą z dwóch platform: Xstation 5 i z Bloomberga. Polskie dane makro zaskoczyły. Dlaczego? Dzisiaj dla Polski najważniejsze były dane dotyczące wskaźnika PMI sektora przemysłowego za wrzesień, które poznaliśmy o godzinie 9. Okazało się, że ten wskaźnik wzrósł do poziomu 43 punktów i to był zdecydowanie lepszy wynik niż skrajnie optymistyczne prognozy. I tutaj rozpoczyna się spekulacja, jakie mogą być tego konsekwencje rynkowe. Zobaczymy na wykresie teraz, tym średnioterminowym, że mamy do czynienia wyraźnie z odbiciem wskaźnika i pytania będą się nasuwały, czy jest to początek jakiegoś nowego trendu, czy też nie. Natomiast wykres długoterminowy pokazuje, że jesteśmy w okolicach poziomów naprawdę skrajnie ekstremalnych i ewidentnie widzimy tutaj, że wśród polskich menadżerów, którzy się zajmują tworzeniem tego wskaźnika, widzimy bardzo duży optymizm. Co dało taki dobry wynik? To jest produkcja, nowe zamówienia produkcyjne i oczywiście to, co wychodzi w ogóle z fabryk. Czyli odpowiedź na pytanie, dlaczego te polskie dane tak zaskoczyły, płynie z danych o zamówieniach i z danych o produkcji. Na następnym wykresie chciałbym pokazać właśnie to, co teraz jest niezwykle specyficznego i ważnego. Ten wykres roboczo nazywam wykresem pokazującym strach z powodu wojny, czyli to jest różnica między odczytami wskaźników PMI a produkcją przemysłową, która faktycznie cały czas utrzymuje się na dobrych poziomach, sygnalizuje, że wzrost sektora produkcyjnego ma miejsce, natomiast odczyty dotyczące wskaźnika PMI są bardzo słabe. Ta różnica jest rekordowa, jeszcze nigdy w historii nie było takich różnic między tym, co faktycznie produkują, wychodzi z fabryk, a tym, jakie są wskaźniki PMI. Jeszcze raz przypominam, wskaźniki PMI to są dane miękkie, czyli ankiety. One są tworzone na podstawie tego, jak menadżerowie, do których są wysyłane pewnego rodzaju ankiety, odpowiadają i oni kreują te odpowiedzi, mając na uwadze także swoje odczucia, swoje nastroje, a wojna trwa i odciska się piętnem na tym, jakie są oczekiwania oczywiście tych menadżerów, a to, co faktycznie wychodzi z fabryk, to jakie są faktyczne wolumeny produkcji, oddaje publikacja danych twardych, czyli dane o produkcji przemysłowej. Ta różnica jest naprawdę bardzo duża i gdyby patrzeć na rynek, na gospodarkę poprzez pryzmat wskaźników PMI, to widzimy naprawdę bardzo dużą presję na to, żeby ta recesja była wyceniana w polskiej gospodarce, żeby oczekiwać naprawdę sporej recesji w polskim przemyśle. Natomiast te faktyczne dane o produkcji przemysłowej sygnalizują, że oczekiwania na spowolnienie, a już na pewno na recesję gospodarczą są zdecydowanie przesadzone i trzeci kwartał, bo dane dotyczą września, dane dotyczące ostatniego miesiąca kwartału zupełnie nie pokazują, żeby w trzecim kwartale doszło jakiegoś bardzo mocnego spowolnienia gospodarczego, czyli są bardzo dobre nastroje na początku czwartego kwartału i być może będą wkrótce weryfikowane dane dotyczące prognoz wzrostu gospodarczego, nie tylko w trzecim kwartale, ale także za cały 2022 rok. Moim zdaniem polskie dane makro zaskoczyły i to bardzo pozytywnie sygnalizują, że wcale nie jest tak źle, jak wcześniej oczekiwano, jak wcześniej wieszczono w mediach, jaki był nastrój i co mogłoby wynikać z tego, że mamy na wschodzie, za wschodnią granicą konflikt zbrojny, który cały czas trwa. Jakie były jeszcze ciekawe dane, które poznaliśmy? Mogliśmy też ocenić, jaka jest koniunktura w polskiej gospodarce i widzimy, że jedynie branża informacyjno-komunikacyjna ma tutaj dodatnie odczyty tego, jak ocenia koniunkturę w branży, natomiast budownictwo jest najsłabszym tutaj ogniwem, tam nastroje są bardzo, ale to bardzo słabe. I jakie są bariery rozwoju przedsiębiorczości na chwilę obecną? To są koszty inwestycyjne w pierwszej kolejności, czyli widać, że jest problemem to, że tak mocno gwałtownie poszły stopy procentowe w górę. Drugą barierą jest inflacja,
I oczywiście sytuacja makroekonomiczna, czyli te właśnie perspektywy co do tego, że może być wkrótce recesja, spowolnienie gospodarcze, zwłaszcza w Europie, ponieważ fakt, że polski eksport w ujęciu miesięcznym ma już prawie 130 miliardów złotych, oznacza, że polska gospodarka, wzrost gospodarczy w coraz większym stopniu opiera się na wyniki polskich przedsiębiorstw, na to, co produkujemy, co eksportujemy na zachód, więc te dane moim zdaniem należy odczytać dzisiaj bardzo pozytywne, ponieważ one zaskoczyły, sygnalizują, że są zamówienia, jest produkcja i nie jest wcale tak źle, jak jeszcze wcześniej można było zakładać. No i teraz jaka jest reakcja rynkowa? Ponieważ te dane powinny być optymistyczne, powinny być tak zdyskontowane. Polskie obligacje, a robię ten wpis około godziny 14, zaczęły być mocno kupowane i zbliżamy się do poziomu 7% na rentowności. To jest dobra informacja, sygnalizuje oddalenie perspektywy dalszych podwyżek stóp procentowych. W tym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o stopach procentowych, więc taki spadek rentowności sygnalizuje, że te oczekiwania inflacyjne, co do tego, że szczyt inflacji właśnie teraz się tworzy, jest przez rynek dyskontowany. Właśnie rynek własnymi pieniędzmi obstawia, że szczyt inflacji w Polsce tworzy się właśnie teraz na naszych oczach. Gdyby było inaczej, to te rentowności poszłyby w górę wraz z oczekiwaniem co do dalszych podwyżek stóp procentowych. I teraz przejdźmy do rynku złotego, który sygnalizuje nam dzisiaj umocnienie, ale na razie generalnie niewiele się dzieje. Dolar złoty jest cały czas nad poziomem psychologicznym 4,90. Dla mnie to jest najważniejszy teraz poziom. Wkrótce będzie to miejsce, gdzie będzie przebiegać górne ograniczenie tego kilkuletniego kanału wzrostowego i podobnie na euro złotym ten kanał to są okolice 4,80 i będziemy wkrótce także obserwować 3. Jeżeli umocni się złoty, te poziomy będą padać i gdyby padły, powstaną pierwsze krótkoterminowe sygnały zachęcające do wieszczenia tworzenia się formacji szczytowej tutaj w krótkim terminie. Na następnym wykresie zostały porównane zachowanie euro do węgierskiego forinta względem euro do polskiego złotego i widzimy, że polski złoty w tym roku osłabił się tylko o 5% względem euro, a węgierski forint aż o 13%, czyli skala jest wyraźnie duża. Widzimy rozbieżność na korzyść polskiej krajowej waluty. Rozbieżność przede wszystkim zaczęła być notowana w maju, kiedy pojawiły się informacje, że te KPO może być przyznane, ale pomimo tych wszystkich zawirowań okazuje się, że rynek cały czas wierzy w to, że te KPO będzie w Polsce przyznane, dlatego nie ma osłabienia krajowej waluty i to właśnie węgierski forint się najbardziej osłabia. Tu jest największy spadek wartości. Ta waluta traci najwięcej, widzimy to po prostu na wykresie, ale moim zdaniem z rynkowych wydarzeń największym zaskoczeniem jest to, co się dzieje na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, gdzie mamy nowe minima, gdzie mamy testowanie i naruszanie dolnej linii trendu spadkowego, dolnej linii klina zniżkującego. I jeżeli dzisiaj dojdzie do zamknięcia poniżej tego poziomu, poniżej poziomu 1350 punktów, to oczywiście otworzy się perspektywa nawet do tego, żeby zwiedzić rejon 1250 w perspektywie bardzo krótkoterminowej, dlatego to, co się dzisiaj wydarzy, będzie bardzo istotne i niezwykle ważne, więc trzymajmy kciuki za to, żeby pojawił się impuls, który dobrze zdyskontuje te dzisiejsze dane makroekonomiczne, a czekamy przede wszystkim na Stany Zjednoczone i to, jak one rozpoczną czwarty kwartał, zwłaszcza na giełdzie papierów wartościowych na Wall Street. Ale z tych dzisiejszych danych to nie były jedyne, które poznaliśmy. Byliśmy także świadkami publikacji ostatecznych danych o wskaźnikach PMI dla Niemiec. Poziom 47,8 punkta oznacza, że były to dane gorsze niż skrajnie pesymistyczne prognozy. Poznaliśmy też dane dla sektora przemysłowego dla całej strefy euro, też ostateczna weryfikacja za wrzesień, były to dane gorsze niż prognozy na poziomie 48,4%. Dla Wielkiej Brytanii poziom jest dokładnie taki sam, ale mniej więcej dane były takie same jak prognozy i co jest ciekawe, tam gdzie ryzyko wojny w Europie jest najmniejsze, wskaźnik PMI dla sektora przemysłowego dla Szwajcarii jest cały czas nad poziomem 50, wyraźnie nad poziomem 50,7 punktów dokładnie on pokazuje. Tendencja sygnalizuje rzeczywiście spowolnienie gospodarcze, ale jesteśmy bardzo daleko od wieszczenia recesji w sektorze przemysłowym w Szwajcarii, a gdyby popatrzeć na długoterminowy wykres tego zachowania, to widać, że wzrost rynkowych stóp procentowych, wzrost inflacji w ogóle na razie nie przekształca się w jakąś głęboką tendencję negatywną dla sektora przemysłowego w Szwajcarii,
czyli widzimy, że nie ma to na razie większego wpływu. Z danych makroekonomicznych, które jeszcze dzisiaj poznaliśmy, były także to dane o inflacji konsumenckiej dla Turcji. Inflacja na poziomie 83,5% znowu staje się faktem, jest ona wyższa niż zakładały prognozy, no i to jest coś, co także rynek ten lokalny będzie musiał tam zdyskontować. A teraz przejdźmy już do rynku globalnego. Czym żyje teraz świat? Oczywiście tym, że rozpoczynamy pierwszą sesję czwartego kwartału, window dressing może wystąpić. Odsyłam do porannego komentarza, który był ściśle powiązany z tym, jakie mogą być statystyczne zależności na giełdach papierów wartościowych w tym miesiącu i oczywiście w czwartym kwartale, co się może wydarzyć. Natomiast taką lokalną specyfiką dzisiaj jest to, że od samego początku tego dnia bardzo mocno zaczęły rosnąć CDS-y na Credit Suisse. Tydzień temu już opisywałem Credit Suisse, więc także odsyłam do tego materiału, który był poświęcony temu bankowi, czy on będzie nowym Lehman Brothers. Natomiast wybicie CDS-ów nad poziom maksimów z 2008 roku, teraz te CDS-y to już jest 300 punktów, wtedy były 260, sygnalizuje rosnące ryzyko tego banku i naprawdę mogą się pojawić wkrótce sygnały, że coś tu rzeczywiście negatywnego się dzieje, że bank może być następnym Lehman Brothers. Natomiast pamiętamy, że Lehman Brothers był zaskoczeniem, natomiast teraz już rynek ma na radarze te najbardziej zagrożone miejsca i Credit Suisse jest jednym z tych miejsc, no ale zobaczymy oczywiście, jak to będzie. Gdyby oczywiście doszło do tego, to byłby to czynnik zdecydowanie zachęcający do tego, żeby kryzys produkcji, kryzys zaufania związany z wojną przekształci się także w kryzys na rynku finansowym. Natomiast ten fakt może dzisiaj mrożyć indeksy giełdowe i zobaczymy, jaka będzie reakcja. Same obligacje, rynek pieniężny, rentowności spadają tak na amerykańskich obligacjach, jak i na niemieckich. To jest dobra informacja i zobaczymy właśnie, czy dzisiaj sesja na Wall Street przyniesie nam wzrosty. Dlaczego te dzisiejsze poziomy są takie istotne? Odsyłam jeszcze raz do porannego wpisu. Przypominam, to są miejsca na indeksie S&P, jak i Nasdaq, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym. Więc sytuacja jest naprawdę binarna, czyli albo będzie dynamiczny ruch w górę, albo będzie dynamiczny ruch w dół. Teoretycznie, jeżeli rynek ma dyskontować spowolnienie gospodarcze, które ma być płytkie i krótkie, to inwestorzy powinni zacząć z tego miejsca kupować akcje. Natomiast każde przebicie tego poziomu będzie oznaczało, że rynek dyskontuje recesję, pierwszą od 14 lat, właśnie od 2008 roku, która będzie dłuższa i będzie trwała, która będzie głębsza. I to jest zadanie indeksów giełdowych na Wall Street jest nam właśnie odpowiedzieć na pytanie albo. Sytuacja naprawdę jest binarna, nie ma tutaj miejsca na wybór, czyli na konsolidację, jakąś małą zmienność. Albo będzie dynamiczny ruch w górę, albo w dół. I od tego się dowiemy, co rynek dyskontuje. Jeszcze raz przypominam, giełda dyskontuje to, co się będzie działo w realnej gospodarce za mniej więcej 6 do 9 miesięcy, więc naprawdę przed rynkiem ważna decyzja i prawdopodobnie ona także nam ustawi cały kwartał, ponieważ jeżeli inwestorzy zobaczą, że na początku tego kwartału indeksy przebijają ważne poziomy, to nie będzie szans, nie będzie raczej ochoty na to, żeby kupować akcje, dyskontując to, że informacje płynące ze statystyki mówią, że październik jest najlepszym indeksem giełdowym dla akcji na przestrzeni ostatnich 30 lat, a listopad i grudzień tylko dodają kolejną stopę zwrotu dla indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych i w Europie. I jeszcze raz odsyłam do porannego wpisu, tam jest bardzo dużo na ten temat. Indeks DAX, jeżeli ma powielić to, co się dzieje na Wall Street, musi wrócić nad poziom 12 200 punktów. Na razie jesteśmy tylko nad poziomem 12 000 punktów i zobaczymy oczywiście, co się będzie dało dalej. Natomiast ropa naftowa dzisiaj zaczyna znowu rosnąć, ponieważ kartel OPEC sygnalizuje bardzo mocne cięcie produkcji, co wywołuje wzrosty. Widzimy, że na wykresie średnioterminowym przechodzona jest najszybsza linia trendu spadkowego. To jest informacja, która sygnalizuje, że także pracuje średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym. Na ropie naftowej to są okolice $75,5. Widzimy także, jak zachowuje się rynek srebra, rynek miedzi także próbuje chwilowego odbicia. Zobaczymy, czy popyt na ryzyko, jeżeli zaatakuje indeksy giełdowe, to powinien także pojawić się na rynku surowcowym. Dlatego obserwujmy, czy te dwa rynki są ze sobą skorelowane.
Euro-dolar na razie jest stabilny, ale raczej tendencja spadkowa jest cały czas dobrze widoczna. Bardzo ciekawie dzieje się teraz na funcie brytyjskim, ponieważ na wykresie tygodniowym na eurofuncie wracamy w okolice średniej 200-sesyjnej. Ona ma naprawdę duże znaczenie i zaczyna być potwierdzane to odbicie od potężnych oporów wieloletnich widocznych na wykresie, długoterminowych oporów, a to byłaby dobra informacja, gdyby ta średnia została przekroczona, czyli poziom 0,87. Natomiast kiedy zobaczymy na rynek kabla, to strategia opcyjna Risk Reversal sygnalizuje, że na rynku opcyjnym jest najbardziej niedźwiedzio w ogóle w historii. Jeszcze nigdy w historii nie było tylu graczy, którzy byli nastawieni na spadki, czyli na umocnienie amerykańskiego dolara i osłabienia funta brytyjskiego. Czy coś będzie, czy będzie tego jakiś efekt kontrariański, czyli że rynek pójdzie w drugą stronę? Jestem także bardzo ciekawy, co się wydarzy. I na koniec Bitcoin, który na razie jest oazą stabilności i spokoju. Gdyby patrzeć na rynek ryzyka poprzez pryzmat Bitcoina, tutaj naprawdę niewiele się dzieje. Mamy letnie wakacje, małą aktywność. Natomiast pamiętamy, że na rynkach naprawdę bardzo się niewiele dzieje. No i zobaczymy. Jeżeli indeksy giełdowe spróbują wzrostowego odbicia od swoich potężnych wsparć, to Bitcoin powinien dostać paliwo do tego, żeby dynamicznie wrócić na poziom 20 000 dolarów. Czy tak się stanie, zobaczymy. Także zachęcam do tego, żeby dzisiaj szczególnie obserwować indeksy giełdowe. Oczywiście one mają duże znaczenie, a spadek rentowności powinien także dać paliwo do tego, żeby spróbować dzisiaj wzrostowego odbicia. Każde zamknięcie powyżej 3600 punktów na indeksie S&P będzie moim zdaniem dobrze odebrane przez inwestorów giełdowych. Jeśli chcesz się nauczyć inwestować, polecam materiały edukacyjne XTB, link w opisie, a dzisiaj jest o dodruku, który rozbudza nadzieję. Tam na dole w opisie jest dokładny link. Polecam. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście zachęcam do tego, żeby wrócić jutro na nasz kanał. Życzę dzisiaj stopy zwrotu, pięknego dnia i oczywiście wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.